To miejsce wygląda jak z innego świata. Setki ton stali, cisza i historia, o której mało kto pamięta. Skansen kolejowy w Pyskowicach skrywa więcej niż się wydaje. Rdzewiejące lokomotywy, opuszczone wagony i tory prowadzące donikąd tworzą niezwykły, niemal filmowy klimat. To przestrzeń, w której czas jakby się zatrzymał, a każda maszyna opowiada swoją własną historię. Przekonaj się sam i zobacz jedno z najbardziej klimatycznych, a jednocześnie niedocenianych miejsc w Polsce. Skansen kolejowy w Pyskowicach to miejsce położone na terenie dawnej lokomotywowni i zaplecza technicznego, bezpośrednio przy czynnej stacji kolejowej. Znajduje się w mieście Pyskowice, na Górnym Śląsku, w regionie o silnych tradycjach przemysłowych i kolejowych. Przez dziesięciolecia obszar ten pełnił istotną funkcję w systemie transportu kolejowego, obsługując zarówno ruch pasażerski, jak i przede wszystkim intensywny ruch towarowy. Rozbudowana infrastruktura obejmowała tory postojowe, warsztaty, kanały rewizyjne oraz zaplecze techniczne niezbędne do utrzymania lokomotyw w ciągłej eksploatacji. Na terenie znajdowały się także obrotnice, które umożliwiały zmianę kierunku jazdy lokomotyw parowych, a także wieże wodne i instalacje do nawęglania, bez których funkcjonowanie parowozów było niemożliwe. Współczesny skansen powstał dzięki działalności Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów. Organizacja ta rozpoczęła swoje działania na początku lat 90. XX wieku, w okresie dynamicznych zmian gospodarczych w Polsce. W momencie, gdy infrastruktura kolejowa w Pyskowicach zaczęła być likwidowana, a wiele obiektów przeznaczono do rozbiórki lub sprzedaży na złom, grupa pasjonatów kolei podjęła decyzję o ich ratowaniu. W roku 1998 powołano formalnie towarzystwo, a teren dawnej lokomotywowni zaczął funkcjonować jako skansen. W pierwszych latach działalności zabezpieczano przede wszystkim tabor znajdujący się na miejscu, jednak z czasem zaczęto sprowadzać również lokomotywy i wagony z innych części kraju. Historia tego miejsca sięga znacznie wcześniejszych lat. Rozwój kolei na Górnym Śląsku był ściśle związany z industrializacją regionu, która rozpoczęła się już w XIX wieku. Powstanie licznych zakładów przemysłowych, hut i kopalń wymagało sprawnego systemu transportowego. Kolej stała się podstawowym środkiem przewozu surowców i produktów, a Pyskowice znalazły się na ważnym szlaku komunikacyjnym. Wraz z rozwojem sieci kolejowej powstawały kolejne elementy infrastruktury, w tym lokomotywownie, które umożliwiały obsługę rosnącej liczby pociągów. W okresie największego rozwoju przez stacje przejeżdżały dziesiątki składów dziennie, a zaplecze techniczne pracowało praktycznie bez przerwy. W okresie powojennym znaczenie kolei w regionie jeszcze wzrosło. Intensyfikacja wydobycia węgla oraz rozwój przemysłu ciężkiego sprawiły, że transport kolejowy stał się kluczowy dla funkcjonowania gospodarki. Lokomotywownia w Pyskowicach była jednym z miejsc, gdzie przygotowywano i serwisowano lokomotywy obsługujące liczne składy towarowe. Szczególną rolę odgrywała kolej piaskowa, czyli system transportu piasku wykorzystywanego jako materiał podsadzkowy w kopalniach. Piasek transportowano z odkrywkowych kopalni do zakładów górniczych, gdzie służył do wypełniania pustek powstałych po wydobyciu węgla. Jedna lokomotywa mogła ciągnąć skład liczący nawet kilkadziesiąt wagonów, a masa takiego transportu przekraczała często 2000 ton. Zmiany ustrojowe, które rozpoczęły się pod koniec lat 80. XX wieku, doprowadziły do głębokich przekształceń gospodarczych. Wiele zakładów przemysłowych zostało zamkniętych,
lub ograniczyło swoją działalność, co bezpośrednio wpłynęło na spadek zapotrzebowania na transport kolejowy. W rezultacie część infrastruktury kolejowej przestała być potrzebna. Lokomotywownia w Pyskowicach została wyłączona z eksploatacji w roku 1993. Pozostawione na jej terenie lokomotywy i wagony zaczęły stopniowo niszczeć, a cały obszar ulegał degradacji. W wielu przypadkach brak zabezpieczenia doprowadził do rozkradania elementów metalowych oraz dewastacji wnętrz pojazdów. Działania Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa pozwoliły na zachowanie znacznej części tego dziedzictwa. Członkowie organizacji rozpoczęli proces zabezpieczania taboru oraz infrastruktury, a także pozyskiwania nowych eksponatów. W wielu przypadkach były to pojazdy przeznaczone do likwidacji, które dzięki ich zaangażowaniu zostały uratowane przed zniszczeniem. Transport takich maszyn był skomplikowany logistycznie. Często wymagał wykorzystania czynnej infrastruktury kolejowej oraz współpracy z innymi jednostkami. Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu skansenu. Członkowie organizacji prowadzą prace konserwacyjne, zabezpieczają konstrukcje przed dalszym niszczeniem oraz dokumentują historię poszczególnych obiektów. Ich działalność ma charakter społeczny i opiera się w dużej mierze na zaangażowaniu wolontariuszy. Pomimo ograniczonych środków finansowych, towarzystwo konsekwentnie realizuje swoją misję ochrony dziedzictwa kolejowego. Dzięki temu możliwe jest zachowanie tych obiektów dla przyszłych pokoleń. Na terenie skansenu znajduje się obrotnica, czyli urządzenie umożliwiające zmianę kierunku jazdy lokomotywy. Była to konstrukcja w formie obracanego pomostu osadzonego w specjalnym zagłębieniu, na którym ustawiano lokomotywę, a następnie obracano ją o 180 stopni. W przypadku parowozów było to szczególnie istotne, ponieważ wiele z nich osiągało pełną sprawność tylko podczas jazdy w jednym kierunku. Obrotnice pozwalały także na kierowanie lokomotyw na odpowiednie tory w obrębie lokomotywowni, co usprawniało organizację pracy całego zaplecza. Nieodłącznym elementem infrastruktury była także wieża wodna, która pełniła kluczową rolę w funkcjonowaniu parowozów. Konstrukcja ta umożliwiała magazynowanie dużych ilości wody niezbędnej do wytwarzania pary w kotle. Wieże wodne były zazwyczaj wyposażone w zbiorniki o pojemności kilkudziesięciu metrów sześciennych, a system rur i hydrantów pozwalał na szybkie uzupełnianie zapasów w tędrach lokomotyw. Bez regularnego dostępu do wody parowozy nie mogłyby funkcjonować, dlatego tego typu obiekty były standardowym elementem każdej większej lokomotywowni. Obecnie na terenie skansenu znajduje się kilkadziesiąt pojazdów kolejowych, w tym parowozy, lokomotywy spalinowe oraz wagony. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest parowóz serii O-L49. Jest to lokomotywa pasażerska o długości około 22 metrów i masie przekraczającej 130 ton wraz z tędrem. Kocioł parowy pracował pod ciśnieniem około 16 atmosfer, a moc lokomotywy wynosiła około 2000 koni mechanicznych. Osiągała prędkość maksymalną około 100 km na godzinę. Zużycie węgla wynosiło nawet kilka ton na 100 km, a zapas wody w tędrze sięgał kilkudziesięciu metrów sześciennych. Wśród cięższych maszyn znajduje się parowóz serii TY2, który był jedną z podstawowych lokomotyw towarowych. Jego długość wynosiła około 23 metrów, a masa przekraczała 140 ton.
Lokomotywa ta była w stanie wygenerować siłę pociągową przekraczającą 20 ton. Kocioł pracował pod wysokim ciśnieniem, co pozwalało na długotrwałą pracę pod obciążeniem. Konstrukcja ta była szeroko stosowana nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich. Kolejnym przykładem jest parowóz serii TY-45, który również należał do grupy ciężkich lokomotyw towarowych. Charakteryzował się dużą powierzchnią rusztu i wydajnym kotłem, co przekładało się na wysoką moc. Był wykorzystywany do transportu surowców na terenach uprzemysłowionych, gdzie warunki pracy były szczególnie wymagające. Jego konstrukcja pozwalała na ciągłą eksploatację przez wiele godzin bez przerwy. W skansenie można zobaczyć także lokomotywy spalinowe, takie jak LS-40 oraz LS-60. Były to maszyny manewrowe wyposażone w silniki wysokoprężne. Ich moc wynosiła od kilkuset koni mechanicznych, a prędkość maksymalna była stosunkowo niska i wynosiła około 30 do 40 km na godzinę. Najważniejsza była jednak siła uciągu oraz możliwość pracy w trybie ciągłym. Wśród eksponatów znajdują się również wagony towarowe. Węglarki mogły przewozić ładunki o masie przekraczającej 50 ton. Cysterny były wyposażone w specjalne zbiorniki zabezpieczające przewożone substancje, a platformy umożliwiały transport ciężkiego sprzętu przemysłowego. Każdy typ wagonu był dostosowany do konkretnego rodzaju ładunku, co pokazuje, jak złożony był system transportu kolejowego. Na uwagę zasługują również pojazdy techniczne, w tym dźwigi kolejowe. Były to maszyny o masie często przekraczającej 100 ton, wyposażone w wysięgniki umożliwiające podnoszenie ciężkich elementów infrastruktury. Wykorzystywano je przy usuwaniu skutków wypadków, podnoszeniu wykolejonych wagonów oraz pracach remontowych na torach. Dźwigi tego typu były kluczowym elementem zaplecza technicznego kolei. Bez nich przywrócenie ruchu po wykolejeniu czy poważnej awarii byłoby praktycznie niemożliwe. W zależności od konstrukcji mogły podnosić ciężary sięgające kilkudziesięciu ton, a ich obsługa wymagała wyspecjalizowanej załogi oraz precyzyjnej koordynacji działań. Istotnym elementem funkcjonowania dawnej lokomotywowni była również codzienna obsługa parowozów. Maszyny te wymagały znacznie większego zaangażowania niż późniejsze lokomotywy spalinowe czy elektryczne. Przed każdym wyjazdem należało przygotować kocioł, rozpalić palenisko i stopniowo podnosić ciśnienie pary, co mogło trwać nawet kilka godzin. Zużycie paliwa było bardzo duże. Parowóz podczas pracy spalał kilka ton węgla i zużywał ogromne ilości wody. Po zakończeniu pracy konieczne było oczyszczenie paleniska, usunięcie popiołu oraz przeprowadzenie podstawowych czynności konserwacyjnych. Obsługa parowozu była pracą wymagającą doświadczenia i precyzji, a załogę stanowili zazwyczaj maszynista oraz pomocnik, odpowiedzialny m.in. za podawanie węgla i kontrolę pracy kotła. Skansen w Pyskowicach zachował swój autentyczny charakter. Nie jest to muzeum w tradycyjnym znaczeniu, z uporządkowaną ekspozycją i pełną infrastrukturą turystyczną. To raczej przestrzeń, która w naturalny sposób pokazuje, jak wyglądało zaplecze kolejowe u schyłku swojej działalności. Układ torów, rozmieszczenie pojazdów i stan zachowania infrastruktury tworzą spójną całość, która pozwala lepiej zrozumieć realia pracy kolei. Z perspektywy historycznej skansen stanowi ważny element ochrony dziedzictwa technicznego.
Kolej przez wiele lat była jednym z fundamentów rozwoju gospodarczego, a jej infrastruktura stanowiła istotną część krajobrazu przemysłowego. Zachowanie takich miejsc pozwala na lepsze zrozumienie przeszłości oraz mechanizmów, które kształtowały współczesny świat. Warto zwrócić uwagę na charakter dostępu do skansenu. Nie jest to obiekt ogólnodostępny w klasycznym rozumieniu. Teren pozostaje pod opieką towarzystwa i nie funkcjonuje w systemie stałych godzin otwarcia. Zwiedzanie jest jednak możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu lub za zgodą osób działających na miejscu. Dzięki temu możliwe jest poznanie tego miejsca w sposób bardziej bezpośredni, często z udziałem osób, które od lat zajmują się jego utrzymaniem. Warto przy tym pamiętać, że choć teren nie jest ogólnodostępny, istnieje możliwość jego zwiedzenia. To miejsce zdecydowanie warte zobaczenia, bardziej autentyczne i surowe niż klasyczne muzeum, pozbawione sztucznej scenografii i nadmiernej ingerencji. Dzięki temu oferuje unikalny klimat, który trudno znaleźć gdzie indziej. To doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu, zarówno samodzielnie, jak i z rodziną, w przestrzeni, która jednocześnie uczy, inspiruje i pozwala na chwilę zatrzymać się w świecie dawnej techniki. Na zakończenie warto spojrzeć na to miejsce nie tylko przez pryzmat techniki, ale także czasu, który odcisnął na nim swoje piętno. Skansen kolejowy w Pyskowicach jest świadectwem epoki, w której stal, para i ciężka praca były fundamentem codzienności. Dziś wszystko stoi nieruchomo, a jednak w tych konstrukcjach wciąż obecna jest historia, zapisana w detalach, proporcjach i skali maszyn. To także miejsce, które istnieje dzięki ludziom. Działalność Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa to przykład ogromnego zaangażowania, pracy i pasji, często wykonywanej bez rozgłosu. Utrzymanie tak dużego i wymagającego obiektu to codzienny wysiłek, który zasługuje na szacunek i uznanie. Dzięki nim możliwe jest zachowanie tej części historii i udostępnienie jej kolejnym pokoleniom. Stare mosty nad Dramą w Pyskowice, znane lokalnie jako Bały, to pozostałość po dawnej kolei przemysłowej, która kiedyś tętniła życiem. Dziś zostały tu tylko beton, stal i cisza, ale historia tego miejsca wciąż robi ogromne wrażenie. Zobacz i odkryj jedno z najbardziej klimatycznych, a jednocześnie mało znanych miejsc na Śląsku. Kliknij link w prawym górnym rogu ekranu i zobacz cały film. Zachęcamy do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału.